jeżeli w 1939 roku Polska została zajęta przez Niemców i podzielona wespół z Sowietami, to muszę powiedzieć, że jak Niemcy organizowali getta na terenie Polski, to tutaj ta enklawa jeszcze trwała. Do 1941 roku trwała ta enklawa nieustannie. Chcę też powiedzieć, że w 1939 roku, jak Niemcy weszli 17 września tutaj i byli przez tydzień na terenie Białegostoku, na 107 000 mieszkańców Białegostoku trzeba liczyć 70–75 tysięcy obywateli żydowskiego pochodzenia wyznania religii mojżeszowej. Chcę zwrócić uwagę jeszcze w tym aspekcie też i na to, że Niemcy od 1941 roku bardzo szybko zorganizowali administrację na terenie regionu Białystok i bardzo często jest to błędnie tłumaczone, bo w niektórych, nawet w encyklopedii jest podany okręg białostocki, co na język niemiecki się tłumaczy Kreis, a natomiast Bezirk się tłumaczy na region. Jest region białostocki, jest okręg zambrowski, Kreis Zambrów, czy okręg łomżyński itd., itd. Ale chciałem powiedzieć, że administracją zajął się Wilhelm Altenholf, Werner Fromm i Gustav Friedel. No i oczywiście oni stworzyli tutaj bardzo szybko to getto i bardzo szybko to getto zamknęli. I od tego momentu sukcesywnie dokonywała się eksterminacja Żydów, enklawy, nie tylko miasta, ale też i regionu, bo w regionie powstało 90 gett i tak jak powiedziałem, 75 000 mieszkańców Białegostoku było wyznania mojżeszowego, za to mniej więcej 350 000 mieszkało jeszcze w samym regionie białostockim. I proszę Państwa, to jest jeden aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, zanim przejdę do omówienia tej naszej wspólnej wystawy z Tomkiem. Drugim aspektem jest, proszę Państwa, akcja Reinhardt. Bez tych właśnie wydarzeń, no niestety by nie było powstania w getcie żydowskim. To jest oczywiście moja opinia, opinia historyka. Może inni są innego zdania, ale uważam, że akcja Reinhardt, która była konsekwencją konferencji w Wannsee koło Berlina, która miała miejsce 20 stycznia 1942 roku, doprowadziła do likwidacji w 1942 roku na przełomie września, października, listopada i grudnia gett w regionie, a potem oczywiście doprowadziła do pierwszej akcji tak zwanej dziecięcej, gdzie powstał bunt policjantów. O tym pisze pani doktor Tato też w spuściźnie Szymona Datnera. No i potem w 1943 roku akcja lutowa. Na terenie samego getta różne ugrupowania polityczne, czy to komuniści, czy to syjoniści, bondyści, zdecydowali się, żeby, mimo tego, że na przykład Efraim Barasz był przeciwny temu, uważał, że trzeba pracować, bo tylko praca może dać przetrwanie i uchronić jak najwięcej Żydów przebywających na terenie getta. Więc te wszystkie ugrupowania polityczne wybrały na przywódców Mordechaja Tenenbauma Tamarowa i Moszkiewicza, Daniela Moszkiewicza, i oni zdecydowali się podjąć walki wraz z grupą, która przebywała na terenie getta, w celu też między innymi przebicia się przez ogrodzenie getta, żeby jak najwięcej osób, o czym już pani doktor wspominała, jak najwięcej osób mogło się ewakuować i uciec też między innymi do lasu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że powstanie w getcie, które wybuchło 16 sierpnia, trwało zaledwie 5 godzin i tych 300 bojowników źle uzbrojonych, którzy stanęli naprzeciwko czołgów, latających samolotów, moździerzy, no i oczywiście dobrze wyszkolonych oddziałów policji SS, wspomaganych przez oddziały ukraińskie, nie było w stanie niczego poza tym, żeby umierać dumnie i dokonać samego wyboru tej śmierci. Nie doszło do połączenia tych sił zewnętrznych z tymi siłami wewnętrznymi, także po 5 godzinach powstanie zostało spacyfikowane. Co ważne, to powstanie nie trwało tylko na zewnątrz, ale też i pod spodem, bo były też i bunkry na terenie getta. I ze wspomnień Marty Klein dowiadujemy się, że przesiedziała w takim bunkrze 9 tygodni i dopiero w listopadzie udało jej się wyjść z tego bunkru i znalazła schronienie
w okolicznych lasach, a potem na wsi u chłopów pracowała i tam sobie doczekała wyzwolenia. Odnośnie, proszę Państwa, tej wystawy, no, chcę powiedzieć, że to są zdjęcia ze zbioru Tomka i ze zbioru mojego. Ja z racji tej, że przybywam w Niemczech, to mam łatwiejszy dostęp do tych zdjęć. No, te zdjęcia niestety kończą się dlatego, że ci, którzy te zdjęcia robili, umierają, albo umierają dzieci tych, którzy te zdjęcia robili. No ale jest to taki kalejdoskop zdjęć, który prowadzi przez ten początkowy okres, no i przez ten okres tego getta, no i przez okres oczywiście pacyfikacji, walki zbrojnej przeciwko Niemcom.